Witam serdecznie w drugiej części testu Omody 5. Teraz test nocny, czyli oświetlenie w środku i na zewnątrz plus jazda nocna. Podlinkuję Wam pełny test, następnie test Jayco, no bo to wielki konkurent, Jayco 5 oczywiście, oraz podlinkuję filmik, gdzie pokazywałem wymiary wewnętrzne, czym się różnią. Fura się otworzyła, jak się zbliżyłem, przynajmniej lusterka się rozłożyły. Otwieram i światła mijania. U góry ten sam panel co w całej grupie Cherry, dwie lampeczki i z tyłu na środku też dwie lampeczki. Tutaj był ustawiony tryb dzienny, teraz już mamy wieczór, przełączyłem na auto i od razu się ściemniły oba wyświetlacze. Włączamy postojóweczki. Taka sytuacja. I z tyłu tak to wygląda. Auto, no to wiadomo, że się włączą światła mijania. I jeszcze długie. Także mamy 3 źródła światła. Tutaj postojówki u góry. To są mijania, a to są długie. Ale widzę, że jeszcze jest halogenik na dole. Choć tutaj widzę tylko jeden halogen tylny. No i znowu na środku. No to może to jest doświetlanie zakrętów. Albo, moi drodzy, jest to po prostu atrapa, bo nic tam nie widzę. Może na jakiś rynek wychodziły tutaj halogeny. No i tutaj na drzwiach wszystko oświetlone, łącznie z kontrolerami od lusterek, a w Jaycu tu było ciemno. Więc znowu Omoda półka wyżej. Na kierownicy wszystko podświetlone. No i tutaj paseczki ambientowe plus jakiś taki samochodzik. Wszedłem w ustawienia, zmieniłem na zielony kolor. Bardzo ładnie się to prezentuje. No i znowu Omoda półka wyżej, ponieważ Jaycu nie miało z tyłu listwy oświetleniowej, a tutaj jest. No i kolejna różnica, moi drodzy, Omoda rusza bez zapiętych pasów. No to mamy ciemną noc. Auto nas przywitało światłami mijania. W środku bardzo przyjemnie. Chociaż to autko podświetlone to mogli sobie podarować. Także kamerki tak wyglądają. No i pojeździłem sobie, moi drodzy, znowu po zakrętach, trochę ostrzej. Pięknie wchodzi, bez zastrzeżeń. Próg elegancko. Światła w automacie, ale na razie latarnie no to się nie włączą. 46 na godzinę, silnik chodzi. Napędza auto i ładuje, chociaż teraz już niebieski, czyli elektryk. No i patrzymy na światełka. I włączył. Jak się zatrzymamy, pewnie wyłączy.
Tak. I przyspieszamy. 30, 40. Przy 40 włączył. I droga z płyt bez zastrzeżeń. Ruszamy. I na razie mijania. Teraz nie włączy, bo jadą auta. Włączył. Wyłączył momentalnie. I tempomat anulowano inteligentny tempomat. Jak ten samochód wyjechał, przyhamował mi i anulował. Uruchamiam od nowa. Jest nastawiony na 50, kierownica szara, czyli system nie jest w stanie włączyć utrzymania. W Jake'u było to samo, w Jake'u 5. Jest tylko jeden pas i dla niego to za mały. O, teraz włączył, niebieska kierownica. No i koniec, moi drodzy, testu. Spalanie 6.2. Jestem trochę zaskoczony, że nie schodzi poniżej 6. Wszystko pięknie, elegancko mi się podoba. Oprócz tego samochodziku. To bym wyłączył. Dzięki. Trzymajcie się.